Cześć i czołgiem. W komentarzach pytaliście o zapalniczkę, która najlepiej sprawdzi się w lesie. Przetestujemy sobie dzisiaj 4 zapalniczki. Pokażę wam, jak one działają. Mamy na przykład zwykłą, najzwyklejszą zapalniczkę z krzemieniem. Odpalam ją i ten płomień jest naprawdę bardzo wątły. O, zgasł właśnie. A zauważyliście, żeby jakoś mocno wiało? Ten szum, co słyszymy, to jest morze. Tutaj praktycznie nie wieje, no ledwo się gałęzie ruszają. Biorę trochę kory brzozowej, która łatwo tutaj odchodzi. Widzicie? Wewnętrzna warstwa kory pozostaje na pniu, dzięki czemu grzybica się tutaj nie wda. Tak właśnie ściągamy korę brzozową. W żadnym wypadku nie nacinamy nożem i nie zdzieramy jej do gołego drewna. No ale dobra, mamy sobie korę brzozy. No i teraz mamy idealne miejsce, żeby rozpalić ogień. No właśnie, musimy takie miejsce znaleźć, taką osłonę, i tak działamy ze zwykłą zapalniczką. Proszę bardzo. Mamy ogień. Tak więc to nie jest tak, że taka zapalniczka nie nada się w ogóle do rozpalenia ognia w lesie. W takiej zapalniczce mamy palnik ciśnieniowy. Gaz jest pod ciśnieniem wypychany przez specjalną dyszę. No i ten płomień jest dużo stabilniejszy, odporny na podmuchy wiatru niż płomień ze zwykłej zapalniczki. On jest słabo widoczny w takim silnie nasłonecznionym miejscu, na jasnym tle, ale na ciemnym tle już go trochę widać. Ten płomień generalnie jest mniej widoczny niż taki z zapalniczki zwykłej, ale jest dużo bardziej odporny na warunki atmosferyczne. Raz odpalę, pomacham, nie gaśnie mi płomień, no to widać po tym, że dalej wszystko się ładnie pali. Co my tutaj mamy? To jest w postaci płynnej gaz, a konkretnie butan. Butan ma to do siebie, że on w temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza zwyczajnie nie zadziała, tak więc nie pojawi nam się ten tutaj płomień. Więc lepsze są zapalniczki pod tym względem na zimę takie zwykłe, gdzie mamy mieszankę zazwyczaj butanu i propanu. No również mieszanką możemy napełnić taką zapalniczkę, natomiast fabrycznie zwykle jest tutaj butan i to jest właśnie ten minus. Jaka jest jeszcze zaleta takiej zapalniczki? No nie tylko to, że ten płomień jest stabilny. Siła tego płomienia to jest temperatura aż 1300 stopni Celsjusza, więc tak naprawdę nie potrzebujemy tej kory brzozy, tylko możemy od razu rozpalić patyczki. Tu mamy patyczki świerkowe, suche, i popatrzcie, jak to wygląda. Ja je postaram się zbić w taką już zwartą strukturę. No i popatrzcie, nie mam rozpałki, mam od razu patyczki, płomień. Co się będzie działo? Wszystko zaczyna się od razu palić. Widzicie? Czyli nie musimy bawić się z rozpałkami, tylko od razu rozpalamy ogień. To jest bardzo silna zapalniczka, no ale tak jak mówię, w zimie mogą być z nią problemy, to jest jej w zasadzie jedyny minus. Kolejna zapalniczka to profanacja wszystkiego, co bushcraftowe. Każdy bushcrafter was zlinczuje za coś takiego, bo to jest zapalniczka plazmowa, elektryczna. No ale ona też ma swoje plusy, zalety. Mamy tutaj gniazdo USB, dzięki czemu możemy ją po prostu ładować. Wytwarza takie 2 łuki elektryczne. Nie wiem, czy to jest widoczne, zaraz zobaczymy na przebitce najwyżej. Jaki jest plus? Taki, że ona jest niewrażliwa całkowicie na wiatr. Minus? No ta temperatura tego ognia jest mniejsza niż w tej gazowej. Nie tak łatwo rozpalimy coś. Na pewno nie rozpalimy z taką łatwością patyczków, więc będziemy musieli posiłkować się drobniejszą rozpałką, taką jak właśnie kora brzozowa albo jakaś sucha trawa. No i teraz mamy drobniutki kawałeczek kory. Umieszczamy tutaj między tymi łukami elektrycznymi, odpalamy i mamy płomień. Właściwie chwila. No i później rozpalamy ogień. Plusy tej zapalniczki to, tak jak mówiłem, to, że jest odporna na wiatr, to, że możemy ją doładować, nie potrzebujemy do niej paliwa. No a minusy? No chyba to, że właśnie jest ona, jakby nie patrzeć, na baterię. Więc jeżeli będzie mróz, ta bateria może nam się rozładować. Co prawda jeszcze się z taką sytuacją nie spotkałem, używając tej zapalniczki. Natomiast ja też używałem jej dosyć rzadko, więc no trzeba by to było przetestować. Prawdą jest, że na pewno nie używamy zapalniczki w terenie nadmiernie często. No wtedy, kiedy rozpalamy po prostu ogień. Więc ciężko taką baterię szybko wyładować. No ale jeżeli mróz będzie silny, no jest ryzyko, że ona odmówi nam posłuszeństwa. Więc na pewno nie jest to najpewniejsza zapalniczka, ale jest bardzo odporna na wiatr
no po prostu skuteczna. W warunkach takich, gdzie ta temperatura nie spada poniżej zera, niby ma taką wodoodporną obudowę, ale czy rzeczywiście zadziała po zanurzeniu w wodzie? No po to tutaj jesteśmy, tak więc chyba będę ją musiał poświęcić, bo nie znalazłem informacji, które mówią, czy ta zapalniczka elektryczna zadziała po tym, jak umieszczę ją pod wodą. Niby takie gumowana obudowa, no ale ona jest gumowana dlatego, żeby po prostu była odporna na wstrząsy, na uderzenia, a nie raczej dlatego, żeby była wodoodporna. No ale zobaczymy. Mamy zapalniczkę naszą, umieszczamy na chwilę pod wodą. Symulacja tego, że nam wypadła z kieszeni, wpadła gdzieś pod wodę. Wyciągam ją. Wytrę trochę o spodnie. I zaraz zobaczymy, czy zadziała, czy już po niej. Wknąłem tutaj blokadę. O. Uwaga. Działa. Widać te łuki? Jest na ciemniejszym tle może. Cały czas działa. Tak więc jest również wodoodporna. Same plusy poza tym, że oczywiście jest tutaj bateria. No i to może być minusem na mrozie. Tylko i wyłącznie. Do sprawdzenia mamy jeszcze jedną zapalniczkę, ale zanim to nastąpi, myślę, że uczciwie byłoby zanurzyć również poprzednie zapalniczki w wodzie. No i tutaj efekty już nie mogą być tak dobre, a raczej mała jest na to szansa. No najpierw ta zapalniczka zwykła pod wodę. Wycieramy. No i niestety nie działa. Być może jeżeli wyschnie, a być może już po niej. Tak więc najsłabsza zapalniczka w tym zestawieniu. No ale nie ma się czemu dziwić, to jest zwyczajna, tania zapalniczka. Ta, która okazała się lepsza, przez to, że właśnie pod ciśnieniem jest ten gaz wypychany, płomień jest stabilny, gorący. No ale jak z wodoodpornością? Sprawdźmy to. Szkoda mi jej trochę, bo jest fajna. A podejrzewam, że no niestety... No zwykle przenosimy ją tak zamkniętą, więc tak też ją wrzucę. Wycieramy, ile się da. Otwieram. Gaz się ulatnia. Jest zapłon. Widać płomień? Super. Ostatnia będzie klasyczna zapalniczka benzynowa, otwierana z charakterystycznym kliknięciem, tak jak kultowe zapalniczki marki Zippo. To jest oczywiście replika, ale możecie kupić sobie oryginał, tylko nie wiem po co. Ta jest tańsza, a działa identycznie. Lejemy tutaj benzynę do zapalniczek, kiedyś to pokazywałem, wyciągamy po prostu ten wkład, tutaj wlewamy benzynę. Mamy płomień, który jest, jak widzicie, odporny na działanie wiatru. Trochę wieje, to widać po samym płomieniu, a jednak nam to nie gaśnie. No i co ważniejsze, ja nie muszę tutaj nic przytrzymywać jak w zwykłej zapalniczce. Ten płomień już tutaj jest, nie muszę w żaden sposób go podtrzymywać. Jest to na tyle gorący płomień, że powinienem odpalić nie tylko właśnie korę brzozy, ale też takie patyczki suche. Potrzebujemy suchych. O, łamią się z czasem, czyli są suche. Uwaga, nie mam 3 rąk. I zobaczymy. Patyczki zaczynają się palić, a więc nie potrzebujemy ponownie jakiejś specjalnej rozpałki do wzniecenia ognia, kiedy dysponujemy taką właśnie zapalniczką. W przeciwieństwie do zapalniczki na butan jest odporna na mróz, ale również w opozycji do niej nie jest wodoodporna. Tamta była wodoodporna, ta nie jest. Jeżeli byśmy ją zanurzyli, no to tam by się wlała woda do tej gąbki z paliwem, z benzyną i zapalniczka by nie zadziałała. Nie ma sensu nawet tego sprawdzać. Sprawdziliśmy 4 zapalniczki, których sam używam. No i teraz wypadałoby stwierdzić, która z nich jest najlepsza do lasu. No jeżeli miałbym wybrać jedną, używać tylko jednej, no ja lubię zapalniczkę benzynową. Ale jak zauważyliśmy, ona nie jest wodoodporna.
Co więcej, i o tym należy wspomnieć, ta benzyna potrafi bardzo szybko odparować. Po 3-4 dniach z takiej zapalniczki można się bawić w jakieś uszczelki z dentek robione, ale również po czasie ta benzyna odparuje. Więc po pierwsze trzeba pamiętać o tym, żeby przed każdym wypadem naładować taką zapalniczkę, zalać benzyną. Po drugie, mieć na uwadze to, że nie jest wodoodporna. No ale jest po prostu klasyczna, fajnie wygląda w takim leśnym klimacie. Zupełnie odwrotnie zapalniczka elektryczna, ta zapalniczka plazmowa. No, to nie jest klimat wypadów w teren, umówmy się. Natomiast jest ona funkcjonalna, jest wodoodporna, jest wiatroodporna. Tutaj problemem może być tylko bateria, która może nie dawać rady na mrozie. Zwykła zapalniczka, no całkowicie ją raczej skreślamy. No jeżeli nie chcemy inwestować w zapalniczki, to tak, po prostu zwykła zapalniczka. Natomiast jak widzieliście, nie jest wodoodporna, to po pierwsze, po drugie na wietrze się strasznie słabo zachowuje, po prostu ten ogień od razu znika, płomienia. Tutaj nie było silnego wiatru, gdyby był silny, to po prostu taką zapalniczką, jeżeli nie znajdziemy osłony, nie rozpalimy ognia. No i zostaje nam zapalniczka żarowa, ta, która pod ciśnieniem wypycha gaz, daje silny płomień, gorący 1300 stopni Celsjusza. Rozpalamy bez użycia rozpałki takiej klasycznej, drobnej, jak kora brzozy na przykład z Mechacona. Ta cienka warstwa kory brzozy to jest taka podstawowa rozpałka. Nie musimy tego używać, bierzemy patyczki już, nawet grubsze. Rozpalimy ogień. Działa ona również w momencie, kiedy została zanurzona w wodzie. Jest odporna na wiatr. No jedynie jeżeli chodzi o ten gaz, no on może się różnie zachowywać na mrozie. Niemniej jednak taka zapalniczka będzie miejscem drugim według mnie. Pierwszym mimo wszystko benzynowa. Ona jest naprawdę niezawodna, jeżeli chodzi o wiatr i temperaturę, a to jest dla mnie najważniejsze. Natomiast jeżeli wybieramy się na dłuższe wypady w teren, no to niestety ona odpada, bo ta benzyna nam z niej odparuje. Więc tak naprawdę po mojej opinii niczego nowego się nie dowiedzieliście. Nie powiedziałem wam, która zapalniczka jest najlepsza, bo po prostu najlepszej nie ma. Wszystko zależy od tego, na jak długo wybieramy się w teren, jakich warunków się spodziewamy, jakie przeszkody terenowe staną nam na drodze w postaci na przykład właśnie przeszkód wodnych. Pokazałem wam zapalniczki, których sam używam, właśnie zależnie od tych wszystkich zmiennych, o których wspomniałem. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. W kolejnym z pewnością gadżety. Dajcie znać w komentarzach, jakiego rodzaju gadżety chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego filmu.